Dobry wieczór. Czy przegrzanie może być ujemne? Może, ale dla specyficznych aplikacji pracujących na specyficznych czynnikach chłodniczych. Zapraszam na materiał dedykowany szczególnie użytkownikom HPC, ale też tym, którzy chcą rozszerzyć nieco swoją wiedzę. Dlaczego chłodnicy nie lubią przegrzania? Ponieważ dodatnie przegrzanie powoduje niepełne wypełnienie parownika parami mokrego czynnika chłodniczego. Chroni to wprawdzie sprężarkę przed ciekłym czynnikiem ze względu na nieściśliwość cieczy, ale ma negatywny skutek. Niepełne wypełnienie redukuje efektywną powierzchnię wymiany ciepła parownika. Najintensywniejszy transfer ciepła zachodzi bowiem podczas przemiany fazowej od parowania w parowniku, a przy przegrzaniu część powierzchni służy jedynie do ogrzewania pary, co znacznie mniej jest wydajne. I jeszcze bardziej opisowo, cząstka czynnika chłodniczego w parowniku musi, i tu możemy użyć analogii do wrzenia wody, znaleźć się przy powierzchni cieczy, posiadać energię kinetyczną większą od energii potencjalnej przyciągania międzycząsteczkowego i prędkość tej cząsteczki musi być skierowana na zewnątrz cieczy. A w całym tym procesie oczywiście pomaga grawitacja. W teorii, jeśli zmierzymy temperaturę za elementem rozprężnym, to powinniśmy poznać ciśnienie, jakie panuje po stronie ssawnej układu chłodniczego. Dlaczego tak może się nie stać? No, jest kilka powodów. Po pierwsze, sam czujnik temperatury może nie być dokładny. Po drugie, na czujnik lub pochwę, w której ów czujnik jest zamontowany, może wpływać temperatura otoczenia. I teraz, im różnica temperatur pomiędzy czujnikiem a otoczeniem będzie większa, tym większy błąd pomiędzy faktyczną a odczytywaną temperaturą. Po trzecie, czynnik chłodniczy znajdujący się w układzie chłodniczym może być mieszaniną kilku czynników chłodniczych, na przykład R407C. I tu zaczynają się schody. I teraz, jeśli zajrzymy do książki, to przeczytamy, że poślizg czynnika chłodniczego, jeśli już jesteśmy przy 407C, to zjawisko występujące w mieszanych czynnikach chłodniczych, zwłaszcza zootropowych, które powoduje, że przy danym ciśnieniu ich parowanie lub skraplanie zachodzi w przedziale temperatur. Co to oznacza? Przy danym ciśnieniu 100% pary uzyskamy przy wyższej temperaturze niż 100% cieczy. R407C jest mieszaniną zeotropową. Składa się z trzech czynników R32, R125 i R134A. Czynnik ten wymaga odpowiedniego serwisu i ładowania, utrzymania stałego składu, aby zachować parametry pracy. To znaczy, że jeśli z układu uciekło trochę R407C, to nie dobijamy, jak uciekło. To, co pozostało w układzie, to już nie jest 407C. Nie będzie pracować poprawnie ani na kapilarze, ani na zaworze termostatycznym, ani pod tablicą EEV. Działać będzie, ale jak u kapitana bomby, jako tako. I tu płynnie przechodzimy do HPC. HPC jest rozwiązaniem dla czynników, które nie są mieszaninami. Dlaczego? Dlatego, że program dąży do konkretnej wartości pseudoprzegrzania, które w HPC jest różnicą temperatury za parownikiem TAE i temperatury przed parownikiem TBE. I jeśli ktoś z Państwa w pompie ciepła używa czynników chłodniczych jednorodnych R32, R410, R290, no to tu nie mamy poślizgu
i takie traktowanie pseudoprzegrzania jest bezpieczne dla układu chłodniczego. W przypadku R407C jest inaczej. W systemie pracującym w HPC w układzie chłodniczym opartym na R407C dochodziłoby do podlewania sprężarki czynnikiem nie do końca odparowanym, jeśli użytkownik opierać się będzie wyłącznie o standard 2 do 4 kelwinów przegrzania. Dlaczego? Przykład. Pompa ciepła typu woda-woda, dolne źródło 13 stopni Celsjusza, docelowe pseudoprzegrzanie 4 kelwiny. HPC ustawi zawór EEV w taki sposób, by temperatura ssania wynosiła 9 stopni Celsjusza, bo 13 stopni Celsjusza minus 4 kelwiny pseudoprzegrzania to 9 stopni Celsjusza. Tymczasem 100% pary suchej powinniśmy osiągnąć dopiero przy 9 stopni Celsjusza dla R407C. Jest to temperatura nasycenia, bo w przypadku R407C nie możemy postawić znaku równości pomiędzy temperaturą ssania a temperaturą odparowania. Jak to wygląda na wykresie? Załóżmy skraplanie na poziomie 12 barów, a odparowanie na poziomie 6,25 bara ciśnienia absolutnego. 6,25 bara po stronie 100% pary suchej to 9 stopni Celsjusza. Ale początek parowania wychodzi przy dużo niższej temperaturze, bo przy 3,5 stopnia Celsjusza. W związku z powyższym, dla poprawnej pracy układu, temperatura początku parowania dla HPC powinna wynosić 3,5 stopnia Celsjusza, a końca przegrzewu 9 plus 4 kelwiny. Tu uwaga, to teraz jest dopiero przegrzanie, mamy 13 stopni Celsjusza. A więc pseudoprzegrzew dla HPC pracującego na parametrach skraplanie 12 barów, odparowanie 6,25 bara powinien wynosić 13 minus 3,5 to 9,5 kelwina. Część z Państwa najpewniej teraz zakrzyknęła zaraz, ale przy innych temperaturach pracy przecież to się rozjedzie. No dokładnie. Dlatego w normalnych systemach opieramy się o fizyczny odczyt elektronicznego przetwornika ciśnienia i na podstawie odczytu tegoż z tabeli program pobiera fizyczną wartość temperatury i wylicza takie otwarcie elementu rozprężnego, by uzyskać zakładane przegrzanie. Ale wróćmy do pytania z początku materiału, czy przegrzanie może być ujemne? A z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, mnóstwa szczęścia i spokoju. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.